Dzień dobry, Szanowni Państwo. Bardzo serdecznie Państwa witam na wydarzeniu online, wydarzeniu, które organizujemy w ramach projektu Akcja Popularyzacja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzisiaj wszyscy spotykamy się na geopikniku na Żlecie w Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem tego naszego dzisiejszego spotkania, akcji popularyzacji, jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa zachowań rozumianych jako prośrodowiskowe, pronaukowe. Chcemy wśród dzieci i młodzieży i społeczeństwa szerzyć wiedzę o nowinkach, które dostarcza nam nauka. W ramach akcji popularyzacji zorganizowaliśmy dla Państwa szereg wykładów, 20 wykładów, w których część prelegentów jest pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, część natomiast jest jego absolwentami odnoszącymi sukcesy i dalej kontynuującymi swoją pracę za granicą. Zorganizowaliśmy także dla Państwa w ramach tegoż samego projektu cykl konkursów również prośrodowiskowych, pronaukowych i te konkursy organizowane są przez cały rok i będą trwały do końca tego roku 2022. Wszelkie informacje, jeśli Państwo chcecie uzyskać o nadchodzących jeszcze wykładach oraz o toczących się konkursach, znajdziecie na stronie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz także na fanpage'u na Facebooku. Bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do udziału. Mamy dla Państwa w ramach konkursów m.in. bardzo atrakcyjne nagrody. Natomiast wracając do tego dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszej akcji popularyzacji, to dzisiaj przedstawimy Państwu wykłady 5 naukowców związanych z Wydziałem Nauk Przyrodniczych, charyzmatycznych, którzy odnieśli ogromne sukcesy zawodowe. Kierując się swoją pasją, osiągnęli oni w życiu sukces zawodowy. To osoby, które w sposób nieprawdopodobnie interesujący potrafią opowiadać o zagadnieniach, którymi się interesują, zaszczepiają pasję poszukiwania w młodych ludziach, w tym przypadku w studentach, ale mam nadzieję, że dzisiaj także i w Państwu. Są to mentorzy, którzy zachęcają wszystkich do zdobywania szerokiej wiedzy i nieustannego zadawania pytań. Z mojej strony mam do Państwa ogromną prośbę, by po zakończeniu wykładu, w którym Państwo biorą udział, by odpowiedzieli Państwo na pytania znajdujące się w ankiecie. W czacie umieściłam kod QR, który można zeskanować za pomocą telefonu komórkowego, a następnie wpisując imię, nick bądź login można odpowiedzieć na 2 bardzo krótkie pytania, które pomogą nam dowiedzieć się, czy taka akcja jest dla Państwa interesująca i czy się Państwu podobała. Jeśli będziecie chcieli Państwo zadawać pytania do wykładów, to zachęcam do zadawania ich oczywiście w czacie. My będziemy się starały te pytania przekazać prelegentom. Tym samym możemy uznać, że akcja popularyzacja, dzisiejsze wydarzenie jest otwarte. I zaczniemy od naszego pierwszego prelegenta, od pana Michała Soboli. Serdecznie zapraszam. Krajobraz jest jak księga, w której często zapisane są dzieje regionu. Pomimo że od zaprzestania rolniczego użytkowania śródleśnych polan w Beskidzie Śląskim i Żywieckim minęło już niejednokrotnie kilkadziesiąt lat, ślady tej działalności są nadal wyraźnie widoczne. Nazywam się Michał Sobala, jestem pracownikiem Instytutu Nauk o Ziemi i zapraszam Państwa na wykład, w trakcie którego zaprezentuję Państwu ślady, jakie pozostały na beskidzkich polanach po dawnej działalności człowieka, opowiem o tym, jak można je inwentaryzować oraz zdradzę, co mówią nam o przeszłości tego regionu. Krótko mówiąc, opowiem Państwu, co pozostawili po sobie majowie beskidzkich polan.
każdym miejscu kuli ziemskiej ulega ciągłym zmianom. Pierwotnie zmiany te wywołane były tylko i wyłącznie oddziaływaniem procesów przyrodniczych i miały głównie charakter taki powolny, ewolucyjny, związane były ze zmianami klimatu. Część z nich miała także charakter gwałtowny, nagły i związana była z takimi zjawiskami jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów czy pożary, które w szybkim tempie zmieniały krajobraz danego miejsca. Z biegiem czasu rosła rola człowieka w kształtowaniu krajobrazu, aż do czasów współczesnych, kiedy człowiek uznawany jest za główną siłę sprawczą zmian krajobrazu, a często także jest postrzegany jako zupełnie oddzielna siła geologiczna, która kształtuje naszą planetę w skali globalnej i która rządzi się swoimi własnymi prawami. Nie bez powodu też w 2000 roku stwierdzono, że aktualny okres rozwoju kuli ziemskiej powinniśmy nazywać antropocenem. Są jednak jeszcze miejsca, w których działalność człowieka albo w ogóle nie jest prowadzona, albo jest prowadzona w sposób ekstensywny. Niemniej jednak ogólne skutki działalności człowieka mają dzisiaj charakter globalny i ślady działalności człowieka są widoczne nawet w obszarach tych najbardziej naturalnych, które wydają nam się być nietknięte przez człowieka. Przykładem takiego obszaru jest m.in. Beskid Śląski i Żywiecki. Osadnictwo wkroczyło na te tereny wprawdzie dopiero w średniowieczu, ale już pierwsze ślady człowieka sięgają znacznie wcześniej, bo epoki żelaza, kiedy to na Górze Grojec w okolicach Żywca powstało grodzisko. Niemniej jednak stałe osadnictwo, które z tego regionu znamy dzisiaj, swoimi początkami sięga XIV wieku. Wówczas też zasiedlona została Kotlina Żywiecka, a wraz z przybywaniem kolejnej ludności z obszarów nizinnych powstawały kolejne wsie, w których ludność trudniła się rolnictwem. Były to wsie zlokalizowane w najbliższym otoczeniu Kotliny Żywieckiej, a wraz z biegiem czasu także w dolinach górskich rzek, zwłaszcza w górę Doliny Soł. Ta ludność trudniła się gospodarką rolną, natomiast zmiany nadeszły z końcem XV wieku, kiedy na ten obszar przybyła ludność pochodzenia wołoskiego, wprowadzając zupełnie nowy sposób gospodarowania, nieznany dotychczas mieszkańcom tego regionu. Była to gospodarka pasterska, która prowadzona była na wyrobionych w lesie, wysoko położonych halach śródleśnych i z biegiem czasu także ta ludność zaczęła się tutaj osiedlać, zajmując wyżej położone fragmenty dolin rzek górskich, tam trudniąc się głównie działalnością pasterską. Jednak wraz ze wzrostem liczby ludności wzrastało także zapotrzebowanie na żywność i przekształceniom ulegały obszary położone wysoko w górach, na których coraz częściej zlokalizowane były pola uprawne, a z biegiem czasu także pojawiała się stała zabudowa mieszkaniowa, którą w niektórych miejscach możemy obserwować do dzisiaj. Tak jak na przykład na widocznym w prawym dolnym rogu zdjęciu, które prezentuje przysiłek Przegibek. Jest to jeden z najwyżej zamieszkanych przysiłków w Polsce, znajdujący się na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. Kolejne zmiany przyszły wraz z rewolucją przemysłową, która spowodowała, że ludność mogła znaleźć zatrudnienie poza rolnictwem, tym samym w miarę możliwości rezygnując z uprawy ziemi, zwłaszcza w obszarach wysoko położonych, o słabych glebach i kiepskich warunkach klimatycznych. W efekcie rezygnacji z uprawiania wysoko położonych gruntów na te porzucone obszary zaczął wkraczać las. Niemniej jednak w lesie tym dzisiaj możemy spotkać wiele śladów dawnej działalności, zwłaszcza tej, która była prowadzona w wieku XVIII i XIX, czyli w okresie, kiedy uprawy były położone, kiedy pola uprawne były położone w najwyższych partiach gór. Skąd wiemy, że właśnie wtedy pola uprawne sięgały tak wysoko w górach? W badaniach, które polegają na odtwarzaniu zmian krajobrazu, czy też odtwarzaniu historycznych krajobrazów, takim podstawowym źródłem wiedzy są archiwalne mapy.
I taką mapą dla tego obszaru jest austriacka mapa katastralna, która zakładana była dla obszaru całego Cesarstwa Austrii już od 1817 roku. W przypadku Beskidu Śląskiego i Żywieckiego mapy te sporządzono w roku 1848. Mapy katastralne były elementem katastru austriackiego, który sporządzony był dla celów podatkowych. Można więc z tego wnioskować, że będą to albo są to mapy bardzo dokładne i faktycznie tak jest. Jak na czas, w którym powstały, były to mapy w bardzo dokładnej skali 1 do 2880, no i z racji celów podatkowych także bardzo starannie i precyzyjnie wykonane, stąd nadają się dzisiaj do analiz przestrzennych i po odpowiednim przetworzeniu za pomocą oprogramowania komputerowego do wersji cyfrowej można nie tylko przedstawiać strukturę użytkowania Ziemi w XIX wieku, ale także szczegółowo ją analizować, podając, jaki areał był zajęty na przykład przez pola uprawne. Jednak mapy posiadają pewne wady i jedną z tych wad jest to, że przedstawiają stan użytkowania ziemi w konkretnym roku. W tym wypadku jest to rok 1848. Zatem to, co działo się pomiędzy rokiem 1848 a mapą pochodzącą z innego okresu, jest już tylko i wyłącznie efektem interpretacji badacza. W związku z tym też może być związana z tym pewna niepewność co do właściwości interpretacji. Stąd też należy poszukiwać innych źródeł informacji. I celem moich badań jest, czy było sprawdzenie, czy obraz struktury użytkowania ziemi w Beskidzie Śląskim i Żywieckim widoczny na tych austriackich mapach katastralnych z połowy XIX wieku faktycznie przedstawia maksymalny historyczny zasięg pól uprawnych na tym obszarze. W tym celu przeprowadziłem badania terenowe, jak i wykorzystałem nowoczesną technologię w postaci techniki lotniczego skaningu laserowego. Zanim przejdę do omówienia tych dwóch sposobów metod badawczych, chciałbym Państwu pokazać, jakie ślady działalności człowieka na tym obszarze są widoczne. Przede wszystkim istotne dla mnie były te ślady, które są stricte związane z polami uprawnymi, czyli takie ślady, które będą wskaźnikiem, że dany obszar faktycznie był użytkowany jako pole uprawne. Jednym z takich śladów są terasy rolne, czyli takie stopnie na stokach, które zakładane były po to, aby zmniejszyć nachylenie stoku, a tym samym zwiększyć przydatność tego stoku do uprawy ziemi. Dzięki terasowaniu stoków zmniejszała się erozja gleb, czy też ograniczano odpływ wody. Skłony tych teras rolnych są dosyć subtelnie widoczne i na tych zdjęciach przyjmują postać takich delikatnych smug, linii, które czasami zaznaczone są roślinnością, a czasami cieniem. Jeżeli robimy zdjęcie w godzinach popołudniowych, wówczas te terasy są bardziej uwidocznione. Dodatkowo terasy te często nawiązują, skarpy tych teras często nawiązują do granic działek, granic własnościowych. Kolejną formą rzeźby terenu, już znacznie bardziej widoczną, przyjmującą różne rozmiary, także różne kształty, są kamienne kopce, które przez miejscową ludność najczęściej zwane były krudami. Te kamienne kopce usypywane były z kamieni, które po każdej zimie rodziła ziemia. Zatem formy te były utworzone przez człowieka, ale materiał, który je buduje, pojawiał się na polach uprawnych w wyniku naturalnego procesu. Ziemia, która była uprawiana w momencie zimy, zamarzała i odmarzała, w zależności oczywiście od temperatury, i w momencie zamarzania w gruncie pojawiały się drobne igiełki lodu, które wypychały materiał skalny na powierzchnię. W momencie, kiedy nastąpiło roztopienie tych igiełek lodowych, wówczas ten najgrubszy materiał zostawał, ponieważ szybszy materiał ziemny mógł się szybciej przemieścić w dół. Tym samym dla tych odłamków skalnych nie było już drogi powrotu
i pojawiały się te odłamki skalne na powierzchni terenu. Ponieważ przeszkadzały w uprawie ziemi, po każdej zimie musiały być zebrane i gdzieś zgromadzone. Najczęściej gromadzone były na granicach działek rolnych, a czasami także w obrębie tych działek. Czasami zdarzało się, że tych kamieni było na tyle dużo, że odkładano je w postaci kamiennych murków, które ciągnęły się i ciągną do dzisiaj niejednokrotnie na odległości 50 metrów, kilkudziesięciu metrów, a czasem nawet powyżej 100. Zabezpieczały one także drogi, które prowadzone były poprzek stoku. Czasami te kamienie odkładane były wzdłuż stoku na granicy działek, wyznaczając tym samym linię miedzy. Te formy, które Państwu przedstawiłem, są formami typowymi dla obszarów, które użytkowane są jako grunty rolne. Oprócz takich form istnieją także do dzisiaj drogi polne, które niejednokrotnie są już nieużywane, zarośnięte, ale nadal wyraźnie widoczne w rzeźbie terenu w postaci zagłębień, takich jak na przykład tutaj widoczne na hali Radziechowskiej w Beskidzie Śląskim. Powiedziałem, że drogi te są dzisiaj głównie nieużytkowane. Część z nich użytkowana jest chociażby jako szlaki turystyczne. Tędy biegnie czerwony szlak, główny szlak beskidzki, prowadzący na odcinku z Węgierskiej Górki na Baranią Górę. Pojawia się pytanie, w jaki sposób inwentaryzować te ślady dawnej działalności człowieka. Można zrobić to w terenie, wybrać się w teren i kartować wszelkie obiekty i formy rzeźby terenu, jakie napotkamy. Należy jednak pamiętać, że jest to obszar górski, trudno dostępny, położony wysoko nad poziomem morza, często na bardzo stromych stokach, co utrudnia prowadzenie tego typu prac. Dodatkowo jest to obszar, który dzisiaj bardzo często jest pokryty lasem. Zatem czasem widoczne są tylko fragmenty tych form, a w niektórych sytuacjach, tak jak na dwóch ostatnich dolnych zdjęciach, dotarcie do tych form jest całkowicie dzisiaj niemożliwe. Wówczas z pomocą przychodzi inne narzędzie, technika lotniczego skaningu laserowego. Ta technika polega na tym, że wykorzystuje ona wiązkę laseru, który jest wysyłany, następnie odbija się od wszelkich elementów, od powierzchni terenu, ale także od roślinności czy zabudowy i wraca do skanera laserowego. Pomiar czasu, jaki upłynął od wyemitowania tej wiązki do momentu powrotu do skanera laserowego, umożliwia uzyskanie informacji o wysokości nad poziomem morza. Ponieważ każdy z obiektów odbija wiązkę laseru z różnym natężeniem, także jesteśmy w stanie stwierdzić, od czego dana wiązka się odbiła. I w przypadku, kiedy interesują nas takie formy terenu, które przed chwilą Państwo widzieliście, wystarczy, że odfiltrujemy wszystkie te punkty, które pochodzą z wiązki laseru odbitej nie od terenu, czyli od wszelkich innych elementów pokrycia terenu, takich jak roślinność czy zabudowa. W wyniku tej techniki otrzymujemy chmurę punktów, która widoczna jest na dolnym zobrazowaniu i jak Państwo widzicie, dość wyraźnie można zobaczyć różnego rodzaju obiekty, w tym wypadku roślinność czy zabudowę. Natomiast nie jest to obraz bardzo czytelny. Aby stał się on bardziej czytelny, możemy wykorzystać różne techniki wizualizacji chmury punktów. Wówczas uzyskujemy taki obraz, jak widoczny na slajdzie. I proszę zwrócić uwagę, widać na nim takie elementy liniowe. To są właśnie skarpy teraz rolnych, czy na przykład takie drobne punkciki, które odpowiadają kamiennym kopcom. Ta metoda lotniczego skaningu laserowego została przede wszystkim po raz pierwszy zastosowana przez archeologów, którzy prowadzili badania w Gwatemale nad zaginionymi miastami Majów. Metoda ta umożliwiła rzucenie zupełnie nowego światła na to, w jaki sposób żyła cywilizacja Majów. Na terenie Gwatemale udało się zinwentaryzować za pomocą tej techniki ponad 60 000 obiektów, które rzuciły zupełnie nowe światło na strukturę przestrzenną miast Majów.
Są to dosyć spektakularne wyniki. Badania stosowane są także na terytorium Polski, nie tylko przez archeologów, ale także przez geografów. Między innymi na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie dzięki tej technice udało się odtworzyć strukturę związaną z użytkowaniem ziemi tego obszaru w średniowieczu, na obszarze, który dzisiaj pokryty jest gęstym lasem. Ta technika właśnie ma szczególne znaczenie dla wyników dotyczących obszarów leśnych, gdyż stosunkowo łatwo umożliwia obserwować, co na obszarach leśnych się znajduje, a dotychczas badania terenowe w takich obszarach były utrudnione z prostego powodu. Drzewa po prostu skutecznie maskowały wszelkie ślady dawnej działalności na takich obszarach. Należy jednak pamiętać, że technika ta nie jest doskonała. Co mam na myśli? Nie wszystkie formy, które faktycznie w rzeczywistości istnieją, odzwierciedlają się na zobrazowaniach pochodzących z lotniczego skaningu laserowego. Poza tym nie da się zawsze jednoznacznie stwierdzić, z jakim obiektem mamy do czynienia. W związku z tym stosuje się różne techniki wizualizacji i moje badania w ostatnim czasie skupiały się na ocenie przydatności tych różnych technik wizualizacji do odtwarzania śladów, do inwentaryzacji śladów dawnej działalności człowieka. I z wyników tych wynika, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, która z metod jest najlepsza. Zwłaszcza w obszarach górskich, które charakteryzują się zróżnicowanym środowiskiem, wynikającym z różnej pokrywy roślinnej, czy z zróżnicowania ukształtowania terenu, nie jesteśmy w stanie wskazać, która z tych metod jest najlepsza. Zatem najlepiej stosować jest je wszystkie i porównywać wzajemnie ze sobą efekty. Należy jednak podkreślić, że żadna z tych metod nie daje stuprocentowego obrazu wszystkich form. Co w takiej sytuacji zrobić? Najlepiej połączyć zalety badań terenowych i zalety lotniczego skaningu laserowego, mając jednocześnie świadomość wad i niedoskonałości, które wynikają ze stosowania tych metod. I właśnie te dwie metody, czyli metody badań terenowych i technikę lotniczego skaningu laserowego, wykorzystuję w swoich badaniach, które prowadzę od 2020 roku. Te badania dotychczas przeprowadziłem na 5 obszarach testowych o łącznej powierzchni 400 hektarów. Te obszary testowe zlokalizowane są w Beskidzie Śląskim, w Beskidzie Żywiecko-Kysuckim i w Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Na tej powierzchni 400 hektarów zinwentaryzowałem łącznie około 2,5 tysiąca antropogenicznych form rzeźby terenu i obiektów, które są efektem dawnej działalności człowieka w tym obszarze. Co takiego powiedziały mi te antropogeniczne formy terenu, co możemy na podstawie analizy ich rozmieszczenia, o czym możemy wnioskować? Rozmieszczenie zarówno kamiennych kopców, które widzicie Państwo na tej ortofotomapie zaznaczone są za pomocą czerwonych kropek, jak i teras rolnych, miec, murków kamiennych, rozmieszczenie tych form porównałem z zasięgiem pól uprawnych przedstawionym na mapie katastralnej z połowy XIX wieku. Analiza wykazała, że zasięg form związanych z użytkowaniem gruntów pod pola uprawne jest zdecydowanie większy niż zasięg przedstawiony na austriackich mapach katastralnych. Zatem analiza rozmieszczenia antropogenicznych form terenu za pomocą badań terenowych, jak i lotniczego skaningu laserowego rzuca zupełnie nowe światło na to, co dotychczas wiedzieliśmy o użytkowaniu polan w połowie XIX wieku. Okazuje się, że presja człowieka na tych obszarach była zdecydowanie większa niż wskazują historyczne mapy. Co takiego nam jeszcze te formy mówią? Mówią nam wiele o warunkach uprawiania ziemi, warunkach życia ludności, która zamieszkiwała ten obszar w połowie XIX wieku. Formy te niejednokrotnie zlokalizowane są w obszarach bardzo wysoko położonych, na bardzo stromych stokach. Czasami nawet trudno uwierzyć, że w takich warunkach kiedyś ktoś musiał uprawiać ziemię, aby dostarczyć sobie żywności.
Poza tym formy te mówią nam o tym, że nawet obszary, które dzisiaj nam się wydają być dziewicze, naturalne, niosą w sobie ślady dawnej działalności człowieka. Te formy często ukryte są dzisiaj głęboko w lesie, który może nam się wydawać, że był nigdy nietknięty przez człowieka. Było zupełnie odwrotnie. To nie jedyne elementy krajobrazu, które umożliwiają nam odtwarzanie historycznych sposobów użytkowania wyższych partii Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. W trakcie badań zauważyłem także, że dobrym wskaźnikiem dawnej działalności człowieka może być roślinność. Takie badania można prowadzić zarówno w terenie, jak i z wykorzystaniem ortofotomapy, którą widzicie Państwo na slajdzie. Slajd ten przedstawia zasięg polan odtworzony na podstawie austriackich map katastralnych z 1848 roku. Jest to obszar z białą obwódką i białym szrafem. Przyjrzyjcie się Państwo na chwilkę tym powiększeniom, które widać po prawej stronie. Widać wyraźnie, jak dzisiejsza roślinność, charakter tej roślinności bardzo wyraźnie dowiązuje do historycznego zasięgu polany w połowie XIX wieku. Zatem roślinność może być dobrym wskaźnikiem zasięgu, historycznego zasięgu polan. Ponadto możemy zauważyć także pewien specyficzny układ tej roślinności w terenie. Drzewa układają się w takie linie. Wynika to z faktu, że często albo były zachowywane, albo też sadzone na granicach poszczególnych działek i pomimo, że wokół dzisiaj widzimy mniejsze drzewa, to takie linie drzew bardzo dokładnie wskazują nam przebieg granic własnościowych poszczególnych działek. Obok roślinności, obok różnych form rzeźby terenu, którym Państwu pokazałem, na tym terenie pozostałości przyjmują także postać zabudowy, która zachowała się w różnym stanie. Część zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej jest nadal wykorzystywana dla celów mieszkaniowych, dla celów rekreacyjnych. Część została niedawno porzucona, część już kilkadziesiąt lat temu. W takich przypadkach zachowały się tylko i wyłącznie ślady tej dawnej zabudowy i liczba tych obiektów jest naprawdę bardzo, bardzo duża i wskazuje, jak kiedyś ten obszar był intensywnie użytkowany. To, co dzisiaj Państwu przedstawiłem w trakcie wykładu, to nie jedyne metody odtwarzania historycznego sposobu użytkowania górskich obszarów. Tematyką tą ciągle się zajmuję i badam, w jaki sposób różne inne źródła informacji w postaci współczesnych źródeł kartograficznych, historycznych materiałów można wykorzystać do tego, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób żyło się mieszkańcom Beskidów w XIX wieku i w jaki sposób oni użytkowali polany. To wszystko, co Państwu opisałem, znajduje się zaledwie 100 km od tętniącej życiem górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Jest to świat śródleśnych polan, pełnych śladów dawnej działalności człowieka, które dzisiaj zarastają lasem, w które kiedyś niejednokrotnie prowadziła niejedna droga, dzisiaj widoczna tylko i wyłącznie, często tylko i wyłącznie na zobrazowaniach z lotniczego skaningu laserowego. Dziękuję Państwu za uwagę.